Cześć, cześć, witam wszystkich, z tej strony Ania. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że tutaj trafiliście. Ja oczywiście bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za subskrypcje i za łapki w górę. I mam nadzieję, że będziecie dalej mnie subskrybować. A dzisiaj przygotowałam dla Was taki rozpinany sweterek, jak widzicie na zdjęciach. Oczywiście wszystko Wam pokażę, krok po kroku, jak go sobie zrobić, ale na początek powiem Wam, z czego zrobiłam sobie ten sweterek. Ja zrobiłam sobie z włóczki Himalaya Deluxe Bambo. Przyznam się, że robię po raz pierwszy na tej włóczce, ale już jestem zadowolona z efektu. Jest to włóczka, która zawiera w składzie aż 60% bambusu i 40% bawełny. Jest to włóczka tak naprawdę bardzo taka delikatna, miękka. Przyjemnie się z niej robi, naprawdę, a na dodatek ma taką połyskującą, dającą połysk tak naprawdę nitkę. Nie ma tutaj żadnych połysków, ale chodzi o to, że ona jest po prostu tak, jakby to była jakaś bawełna merceryzowana. Jest bardzo elegancka i bardzo przyjemnie się z niej naprawdę szydełkuje. Ma aż 60% bambusu, więc nadaje się po prostu na typowo wiosenne, letnie robótki. Bambus jest antybakteryjny, więc dla wszystkich alergików polecam. Daje poczucie takiego właśnie chłodu, a w połączeniu właśnie z bawełną jest bardzo delikatny. I ja właśnie postanowiłam sobie zrobić taki sweterek nie gorący, lekki, delikatny, a jednocześnie przez to, że właśnie jest włóczka taka, mówię, dająca połysk, to wygląda bardzo elegancko. Nie jest to sama bawełna, tylko właśnie z bambusem i sweterek dzięki temu, jak się przyjdziecie, po prostu nadaje włókno bambusa takiej elegancji. Więc tak, ja tych motków zużyłam 6,5. Z tego akurat nie jestem zadowolona, bo motki są 100-gramowe, więc dosyć dużo mi tego weszło i może być troszeczkę ten sweterek faktycznie kosztowny. Natomiast oprócz tego jestem zadowolona. Oczywiście jeśli chodzi o zamianę, to możecie zrobić sobie ze zwykłej bawełny, aczkolwiek ja nie próbowałam, więc nie wiem, ale na pewno też się uda. Ja tutaj po prostu zastosowałam sobie tą włóczkę, a jej przerabiałam ją na szydełku 3 mm, pomimo że tutaj pisze, że nawet 4, ale ten splot akurat nie chciałam, żeby był aż tak luźny, więc na szydełku 3 mm. Oczywiście Wy możecie sobie dostosować do tego projektu własną włóczkę, tylko musicie po prostu przerobić sobie próbkę i dobrać odpowiednio szydełko. A jeżeli chcecie, żeby sweterek był elegancki, to polecam właśnie tego typu włóczki, ponieważ mówię, nadają takiego połysku, który właśnie tworzy taką elegancję. Ok, tyle o włóczce. Natomiast jeśli chodzi o sam projekt, słuchajcie, to tak jak już widzicie, ja mam zawsze swoje schematy. To jest mój pomocniczy schemacik, jak go robić. Tutaj mam już zapiski co do liczby oczek, centymetrów i w ogóle. Ja oczywiście wszystko po kroku tłumaczę, więc nie przejmujcie się, nie bójcie się, na pewno Wam się uda. Sweterek, słuchajcie, zaczynamy od tyłu. Od tyłu, dokładnie. Zaczynamy od zrobienia sobie tylnego panelu. Robimy sobie poziomo. Ja może przesunę trochę, bo na białym to nie widać. Robimy sobie poziomo. Tylny panel, później ja przerabiam razem rękawy. Otwór pomijam i przerabiam najpierw jeden panel, doczepiam włóczkę, drugi panel i dzięki temu mam sweterek w całości. Jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, to zszyć boki, dorobić ściągacz z jednej i z drugiej strony, oczywiście wykończyć sobie tutaj to tak samo ściągaczem dookoła. Oczywiście ten projekt można modyfikować, ponieważ możemy robić bez rękawków, rękawki możecie doczepić sami, jeżeli macie na przykład problem właśnie z wymiarowaniem, ile sobie tych oczek nabrać, ale ja oczywiście też wszystko Wam powiem, więc nie musicie się bać. To są nasze własnoręczne robótki, więc nie ma się co bać, dla siebie robimy, więc możemy próć do woli, kombinować, tak by się udało. Sam ten projekt tego sweterka jest prosty, wzór też jest prosty, nie ma żadnych takich trudności. Jedynie co to, tak jak mówię, trzeba się zastanowić, czy sweterek będzie dłuższy, czy krótszy, ponieważ no, robimy go też w całości, więc zaczynając od tego paseczka musimy przewidzieć mniej więcej, jaką już będzie miał długość. Ja to Wam wszystko oczywiście powiem. Mój sweterek jest krótki, później jeszcze na samym końcu dorabiamy ściągacz, więc jeszcze ten ściągacz troszeczkę wydłuża ten sweterek, więc to też nie jest do końca tak, że zrobił się za krótki. Zawsze możemy po prostu dorobić sobie dłuższy ściągacz. I oczywiście sweterek jest na guziczki. Ja już Wam tutaj pokazuję, jak to wygląda. Standardowo na 3 guziczki. Rozpinane, zapinane. W ten sposób mój ma taki ściągacz. Mniej więcej tu jest około 10 cm.
I tak jak widzieliście na zdjęciu, on jest krótki, on się nawet tutaj marszczy. Słuchajcie, ja w ogóle przy tym ściągaczu miałam problem, bo się zastanawiałam, jak go wykończyć. Wiem, że bardzo często wykończa się poziomo, ale przez te moje pasy pozioma zdecydowałam, że może nie estetycznie to wyglądać, więc ściągacz ostatecznie jest tutaj taki. Wy możecie oczywiście go sobie zamienić, ja mówię w dalszej części filmu, jak sobie można go zrobić. I tak samo jeśli chodzi o te ściągające tutaj się ramki, panele, można sobie też ich nie robić. Mój dzięki temu, że jest sobie ściągający, on się tak troszeczkę układa do góry, czyli nie jest tak do końca na równo. To tak prawdę mówiąc wyszło mi w trakcie, nie planowałam tego, ale spodobało mi się to i zostawiłam. Natomiast ja oczywiście powiem, jak zrobić, żeby się to nie ściągnęło. Ja po prostu sobie tutaj zbyt wąsko nabrałam tych oczek i tak mi się stało, ale tak to czasami bywa, że metodą i prób błędów tworzymy coś, co nam się później podoba, więc ja to po prostu uznałam za atut. I słuchajcie, jeszcze o co chodzi, jeszcze chciałam pokazać rękawki. U mnie rękawki są dosyć spore, po prostu ściągnięte są na końcu tylko ściągaczem, są dosyć szerokie, luźne, takie można powiedzieć dopasowane, można je oczywiście też zrobić sobie 3/4 jak najbardziej, to tak naprawdę zależy od Was. Co chcecie sobie po prostu zrobić z tym sweterkiem, ja Wam poddaję pomysł, a Wy możecie sobie go dowolnie zmieniać. I mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu ten sweterek, ten pomysł, zwłaszcza, że zbliża się wiosna, niedługo lato, a takie sweterki nam się bardzo przydają. Rozpinane sweterki każdy musi mieć, a najlepiej jak sobie zrobicie sami, bo wiecie z czego zrobiliście, jak zrobiliście i jesteście na pewno z nich bardzo dumni. Więc jeśli Wam się podoba ten sweterek i chcielibyście mieć podobny, bądź nawet taki sam, to oczywiście serdecznie zapraszam Was na filmik. Czyli nasz sweterek zaczynamy od wykonania sobie tej części panelu, to jest panel tylny, do momentu, gdzie będzie rozwidlenie na rękawki. Ja ten sweterek przerabiam w całości, czyli tak naprawdę przerabiam z rękawkami, ale jeśli chcecie, możecie tak naprawdę robić go bez rękawków, a rękawki dopiero później. Jeśli Wam to sprawia trudność, bądź też nie wiecie, jak sobie to poprzeliczać i dobrać odpowiednią długość rękawa, oczywiście można zrobić osobno. Ważne tylko, żeby tę część tutaj panelu tylnego i przedniego zrobić sobie razem. Czyli tak, ja sobie założyłam, że ta część tutaj od momentu, gdzie mam paszki, do momentu, gdzie będę miała ściągacz, u mnie ta część to będzie jakieś 25 cm około, natomiast szerokość sweterka będzie 50 cm. Jeśli chodzi o wysokość tego sweterka jeszcze, to tak naprawdę ona będzie jeszcze dłuższa, bo ja tutaj dorobię sobie ściągacz, a tutaj będą rękawki, czyli moja połowa tak naprawdę rękawka do momentu, gdzie jest tutaj linia, jeszcze będzie miała około 20 cm. Więc cała długość sweterka tak naprawdę jeszcze się rozszerzy, ponieważ dołączymy sobie ściągacz i będzie tutaj jeszcze wykończenie dookoła, które zawsze też obniża nam stan sweterka. Czyli tak, ja pokażę Wam na próbce, jak będziemy wykonywać wzór i też na próbce właśnie bardzo łatwo będziecie sobie zmierzyć, ile oczek Wam wchodzi na daną ilość centymetrów. I ja właśnie tak sobie przerobiłam już ten panel i u mnie wychodziło, że tak naprawdę te 10 oczek to było 5 cm, więc ja sobie przemnożyłam i zrobiłam sobie 100 oczek i to daje mi szerokość 50 cm i zatrzymuje się tutaj w miejscu po przerobieniu około 25 cm. Ja natomiast pokazuję Wam właśnie na małej próbce, jest to też dla mnie wygodniejsze i Wy sobie również przeróbcie taką próbkę, a później odpowiednio nabierzcie sobie większą ilość oczek pod szerokość już Waszą docelową sweterka. Więc zaczynamy. Biorę sobie moje szydełko, włóczkę, robię sobie podstawową pętelkę i nabiorę 20 oczek łańcuszka. Tak jak mówię, jest to dla mnie próbka, więc po prostu nabieram sobie 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oczywiście lepiej sobie nabrać właśnie większą liczbę oczek, ponieważ wzór zawsze się jeszcze układa w trakcie robienia, może się zwężać bądź rozszerzać i na większej próbce oczek na pewno będzie to wyliczenie dokładniejsze. I teraz tak, robię sobie jeszcze jedno oczko brzegowe, niewliczane do wzoru, odwracam sobie łańcuszek, tu jest przód łańcuszka, odwracam sobie go z tyłu i oczywiście pracuję na tej tylnej pętelce, wykonując w drugim oczku od łańcuszka, czyli pomijam te pierwsze oczko brzegowe, drugie, wykonuję sobie półsłupek nawijany.
Czyli muszę zrobić narzut w ten sposób, wbić się tutaj w to środkowe oczko, przeciągnąć włóczka, jeszcze raz nabrać włóczka i przeciągnąć przez 3. Są to zwykłe półsłupki nawijane bądź też z narzutem i przerabiamy je do końca. Cały czas tak samo. Będą to półsłupki nawijane, z tym, że będziemy się troszeczkę inaczej wbijać. Ja sobie przerobię do końca. Już tu sobie przerabiam moje ostatnie oczko. Następnie robię oczko do góry. Zawsze oczko brzegowe będzie oczkiem do góry. Odwracam robótkę. Starajcie się zawsze odwracać w jedną stronę i zaczynamy wykonywanie wzoru. Będziemy dalej robić półsłupki nawijane, ale ja zdecydowałam, że będę się wbijała w taki nietypowy sposób tutaj w 2 pierwsze takie oczka. Czyli tak naprawdę zostanie mi z tyłu właśnie taka falka, takie pojedyncze oczko, to jest tak naprawdę tylna pętelka od oczka, a ja chcę zebrać 2 takie tutaj pierwsze i przez nie się przebijam, wykonując właśnie półsłupek nawijany. W ten sposób cały czas przebijam się przez takie 2 tutaj najbardziej widoczne pętelki. Na początku może być to trochę trudniejsze, ale później już się wzór ładnie będzie stabilizował, układał i będzie to prostsze przebijanie się. Tak jak widzicie, cały czas wybieram sobie te 2 pętelki i dzięki temu z tyłu właśnie powstaje mi taki delikatny wzorek takiej falki. O ten wzorek właśnie mi chodzi, żeby on tutaj został. Czyli tak, przerabiamy sobie tak do końca, cały czas, tak samo. Ja sobie dojdę do ostatniego oczka. I ostatnie oczko również możemy wbijać się w te 2 pętelki, które tutaj widzicie, bądź też w całe oczko, które zawsze się wbijamy od wzoru, jak Wam jest wygodniej, które tak naprawdę pętelki widzicie. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia dla wzoru, więc po prostu przebijajcie się tak, jak jest wygodnie. U mnie akurat tutaj tamto oczko się schowało, więc po prostu sobie zrobię w zwykłym oczku. I znowu oczko do góry. I wzór, słuchajcie, się będzie cały czas powtarzał. Taki sam będzie z przodu, jak i z tyłu, jak i z prawej czy z lewej strony. Po prostu zawsze zaczynam od wbijania się w te 2 tutaj pierwsze pętelki, pomijając tak naprawdę tą tylną pętelkę, którą dosyć często się wykorzystuje przy różnych wzorach. Ja teraz robię na odwrót, pomijam tylną pętelkę i cały czas wbijam się taką pierwszą z narzutu i taką drugą tutaj, którą widzicie. I dzięki temu również właśnie z drugiej strony powstanie mi taka falka. Delikatny wzorek. Czyli tu tworzy się właśnie fala i tu tworzy się taki delikatny wzorek. I tak, słuchajcie, przerabiam cały czas. To jest po prostu tylko tyle. Nie ma tutaj żadnej kombinacji. Bardzo prosty wzór, aczkolwiek może na początku sprawiać trudności w przebijaniu się i pamiętaniu o tym, żeby tylko te 2 pętelki wziąć, bo jak weźmiecie za dużo czy to później to będzie widać we wzorze, że właśnie coś źle złapaliście, więc warto po przerobieniu sobie tego wzoru sprawdzić, czy biegnie Wam ładnie tutaj taka linia, taka fala, bo jeżeli biegnie, to znaczy, że cały wzór, cały rząd zrobiliście dobrze. Ja niestety już kilka razy próbowałam, więc od razu uczulam, że po prostu niestety robimy czasem wszystko maszynowo i zapominamy, że tutaj jest coś innego. Nie są to zwykłe półsłupki wbijane w całe oczko, tylko w troszeczkę innym miejscu. Tak jak widzicie, ja sobie przerabiam cały czas tak samo, wbijając się po prostu w te tutaj pętelki. I na końcu mogę sobie wybrać całe oczko, jeżeli jest mi wygodniej, bądź szukać tej pętelki, ale prawdopodobnie najwygodniej będzie po prostu się wbić w oczko takie standardowe, które już tak naprawdę tutaj nie będzie tworzyć żadnej pętelki, czyli zwykłe oczko. Jak Wam jest wygodniej. Słuchajcie, no i znowu to samo. Oczko do góry i znowu robimy sobie w te pierwsze tutaj oczka. Czyli co? Prosty wzór. Nic tutaj nie kombinujemy. Ja ten wzór też zastosowałam tutaj akurat przy tej włóczce, ponieważ ona się sprawdza, ta włóczka bambusowa lubi się czasami rozciągać, a przy tym wzorze widzę, że jest stabilna, dlatego też właśnie wykorzystuję sobie ten wzorek do tej włóczki.
i ładnie też się prezentuje. I tak właśnie będzie wyglądał już większy panel, większa część tego panelu. Będą właśnie takie falki delikatne, aczkolwiek też będzie prześwitujący troszeczkę ten sweterek, luźniejszy, już taki letni. I słuchajcie, ja już przerobiłam ten panel, więc zaraz Wam pokażę, jak będę dorabiać sobie rękawki. Natomiast pomimo, że wzór jest dwustronny, tak jak sobie zobaczycie, ja sobie przyjmuję, że moją prawą stroną jest ta, gdzie tutaj ta falka jest najbliżej tego łańcuszka. Po prostu w ten sposób, czyli tak naprawdę od lewej strony mam sznureczek, którym zaczynałam i tu mam prawą stronę i to sobie warto właśnie zaznaczyć, która Wasza prawa strona jest, bo zaraz na tej prawej stronie ja będę sobie dodawała łańcuszek i robiła dalej. Zanim jeszcze Wam pokażę, jak będziemy doczepiać rękawki, ja sobie troszeczkę przerobiłam tą próbkę i doradzam zrobić sobie większą i po prostu chcę Wam jeszcze szybciutko pokazać, jak sobie właśnie zwymiarować te oczka teraz. I popatrzcie, ja mam tutaj 20 oczek, tak? Nabrałam 20 oczek i jak sobie przymierzę tutaj centymetrem, te 20 oczek to jest dla mnie 10 centymetrów. To jest po prostu idealna matematyka, akurat tak się u mnie złożyło. Różnie czasami bywa, czasami są naprawdę takie liczby dosyć ciężkie, ale tutaj akurat u mnie wyszło fajnie. Czyli co? Zapisuję sobie, że 20 oczek u mnie to jest 10 centymetrów. Czyli moją szukaną jest liczba oczek, którą zapisuję pod liczbą oczek. I chcę uzyskać na przykład szerokość 60 cm. Chcecie mieć szerszy sweterek, proszę bardzo, 60 cm. Metodą krzyżową zapisujemy sobie równanie, trochę matematyki, 60 cm razy 20, czyli mnożymy na krzyż ze sobą te dwie liczby i dzielimy przez tą. Oczywiście centymetry się skracają, zera się tutaj też nam skrócą i wyjdzie nam, że trzeba zrobić 6 razy 20 przez 1, to daje nam 120 oczek. I tak łatwo sobie właśnie obliczyć, ile nabrać oczek. Czyli gdy chcecie na przykład szerokość 60 cm, musicie nabrać 120 oczek. To są łatwe liczby i można oczywiście samemu przemnożyć, ale gdy mamy na przykład właśnie nierówne liczby, kiedy Wam wyjdzie próbka na przykład 8,5 cm, wtedy właśnie ta metoda się sprawdza i można sobie właśnie w ten sposób łatwo zwymiarować. Oczywiście Wy musicie wziąć swoją liczbę oczek i swoją liczbę centymetrów, bo wiadomo, może korzystacie z innej włóczki, z innego szydełka. Ja Wam chciałam tylko szybko pokazać, jak ja to robię i u mnie się to sprawdziło. Ok, ja już próbkę zostawiam i przechodzę teraz do drugiej części, czyli tak, ja mam przerobiony panel i będę dodawać rękawki. Jeżeli Wy nie dodajecie teraz rękawków, bo po prostu nie wiecie, jak sobie je zwymiarować, bądź nie chcecie po prostu się pomylić, bo jednak robienie razem z rękawkami już wymaga w miarę dokładnego obliczenia, bo rękawki muszą być ok, ponieważ ja będę robiła je od razu ze ściągaczem. I zaraz Wam też pokażę, jak ja sobie to zwymiaruję. Natomiast jeżeli Wy chcecie to pominąć, możecie zrobić do momentu, tak naprawdę tutaj, gdzie będzie rozdział na dekolt przez szyi, czyli trzeba go zrobić dłuższego, na przykład 40 cm, 50 w zależności od tego, jaką chcecie długość mieć sweterka, pomijając jeszcze tutaj wielkość ściągacza. I ja przechodzę już do tych rękawków. Ja już jestem w tym miejscu, gdzie Wam pokazywałam, czyli dokładnie tutaj pod ramionkami i mam na prawej stronie mój panel, tu sobie zaznaczyłam, że jest moja prawa strona. I ja w tym momencie będę dodawała rękawki. Wy jeżeli uznacie, że jest to zbyt skomplikowane, żeby sobie obliczyć, ile potrzebujecie jeszcze na rękawki, możecie tą część, tak jak mówiłam, pominąć, można po prostu robić sobie do momentu tutaj, do tej części. I później będziemy sobie robić część dalszą panelu. Natomiast ja sobie właśnie korzystam z tego, że dorobię sobie ten rękawek, bo ja nie lubię po prostu, jak jest za dużo zszywania, więc sobie go zrobię. Ale zrobię sobie go na takiej zasadzie, że nie będę teraz robiła ściągacza, więc nawet jeżeli wyjdzie troszeczkę za krótszy, to zawsze będę mogła sobie go po prostu ściągaczem jeszcze wyprofilować i po prostu zrobić dłuższy ściągacz, bądź nawet zostawić rękawki 3/4. I tak, ja przyłożyłam sobie do siebie ten panel, sprawdziłam mniej więcej, dokąd właśnie przylegają obecnie rękawki tutaj, gdzie by po prostu trzeba było jeszcze je dorobić i ile jeszcze centymetrów potrzebuję. U mnie to wyszło takie 40-44, coś takiego, więc ja postanowiłam, że zrobię sobie około 35 na razie ten rękawek, a później będę dorabiała po prostu ściągacz, więc potrzebuję sobie nabrać 70 oczek i tak też zrobię tutaj w tym miejscu, nabiorę 70 oczek. Tutaj będzie proste, bo po prostu wpinamy sobie marker początkowy, żebyśmy się nie pomyli ewentualnie z powrotem.
i nabieramy sobie zwykłe oczka łańcuszka. Ja sobie nabiorę 70. Raz, 2, 3, 4. Mam już nabrane 70 oczek i również tutaj robię jeszcze jedno oczko brzegowe, które oczywiście nie wliczam. I oczywiście odwracam łańcuszek i robię dokładnie tak samo jak zaczynaliście na początku, czyli pomijam jedno oczko i tutaj przerabiam sobie zwykłe półsłupki nawijane. I tych właśnie półsłupków powinniście mieć tyle, ile przewidzieliście sobie tutaj tych oczek, więc u mnie to powinno być 70. I ja sobie przerobię te półsłupki i pokażę Wam jeszcze przy łączeniu, jak tutaj to będzie wyglądało. Jestem tutaj już na ostatnim oczku, żeby Wam pokazać, jak to tutaj właśnie z tej strony wygląda. Dla mnie ostatnim oczkiem do przerobienia jest właśnie tutaj taka wystająca pętelka, bo tak jak widzicie, ja sobie zaznaczyłam to pierwsze oczko, czyli to oczko tutaj, które jeszcze jest, ono ma tutaj z tyłu pętelkę. Więc ja sobie po prostu przerabiam jeszcze w tą pętelkę mój półsłupek. Następnie odwracam sobie właśnie w ten sposób też ten łańcuszek, bo tak jak widzicie, idąc tak, on idzie w ten sposób. Natomiast jeżeli go sobie tak odwrócicie w ten sposób, będziemy na lewej stronie i będziemy dalej sobie przerabiać nasz wzór. Czyli w tym momencie już znacznik nie jest potrzebny. Przerabiamy sobie już pierwsze oczko z naszego panelu, wbijając się tak samo, czyli po prostu w przednią pętelkę. I mamy tak naprawdę połączone. I jeszcze nam pozostanie tylko wykonanie łańcuszka z drugiej strony, ale z drugiej strony będzie wyglądał troszeczkę inaczej, będziemy go robić troszeczkę grubszego, bo już tutaj wracając musimy mieć grubszy łańcuszek. Ja sobie przerobię do drugiego końca i zaraz Wam pokażę, jak będziemy wykonywać drugi łańcuszek. Jestem już na drugim moim końcu i tutaj robimy troszeczkę inaczej łańcuszek. Oczywiście zaznaczcie sobie pierwsze oczko, bo akurat tutaj jest ważne, bo musimy sobie po prostu na bieżąco liczyć oczka. I robimy tak, robimy sobie narzut. I jeszcze raz wbijamy się tutaj w to samo miejsce, w którym robiliśmy ostatni słupek. Przeciągamy sobie włóczkę, trzymamy luźno. Przepraszam, mój piesek. Trzymamy sobie luźno i najpierw przełożymy sobie przez jedną pętelkę w ten sposób, a później nabierając włóczkę przełożymy przez drugą. I to jest tak naprawdę nasz pierwszy półsłupek. I kolejne będziemy właśnie w taki sam sposób robić, że będziemy tutaj wyszukiwać od dołu takiego oczka. Ono tutaj jest. Najpierw będziemy robić oczko, a później będziemy robić słupek. Czyli tak, znowu mamy narzut. Wbijam się tutaj właśnie w to oczko. Musicie sobie wybrać takie dwie pętelki. Przekładam sobie włóczkę w ten sposób. Najpierw przekładam przez jedno, a później przekładam przez 3. No i muszę przerwać. On niestety zawsze wie, kiedy ma się najbardziej rozchrapać. No słuchajcie, cały czas jest tak samo, czyli robimy sobie narzut i w to najbardziej takie oczko tutaj, które widzicie najbliżej, które tu właśnie możemy się wbić, przebić szydełkiem. Dwie pętelki. Pierwsza jest trochę większa, druga jest o tutaj. Przekładamy sobie włóczkę. Najpierw przekładamy przez jedno, a później przekładamy przez 3. I tak powstaje taki właśnie grubszy łańcuszek, który nam bardzo przypomina te nasze półsłupki. I tu mamy 3. I tutaj radzę sobie może nawet zrobić mniejszym szydełkiem, bądź dosyć tak nie starać się zbyt luźno, bo ono zawsze wychodzi luźniejsze z racji takiej, że jest troszeczkę inne. No bo musimy się tutaj trochę inaczej zrobić ten łańcuszek i zazwyczaj trzymamy go luźno. Może być na początku większy, ale później się to wszystko unormuje, jak będziemy dalej robić wzorek. Czyli cały czas robimy sobie tak samo. Najpierw przez jedno, później przez 3. Znowu narzut. Wyszukuję sobie tego oczka od dołu. Przekładam przez jedno i przez 3. I to będą nasze właśnie półsłupki. Musimy liczyć teraz te oczka i zrobić sobie dokładnie tyle samo, co zrobiliśmy sobie z tej strony. Ja sobie już zrobię do końca i mam już zrobione moje wszystkie oczka. No i co? No i oczywiście dalej robimy sobie tak samo, czyli robimy sobie oczko do góry, przekładamy i już mamy tutaj gotowy wzorek. Cały czas tak samo. Robimy teraz panel tylny z rękawkami, więc będzie troszeczkę dłuższa robota, więcej do zrobienia, ale przynajmniej od razu robimy rękawki. Oczywiście zrobimy te rękawki do połowy, czyli tutaj, do tego momentu. Ja sobie wyznaczyłam, że będzie to miało około 20 cm, więc przerobię mniej więcej na 20 cm i
spotkamy się, jak już to przerobię i powiem, co dalej. Ja już przerobiłam sobie, można powiedzieć, pół swetra patrząc na tył i jestem tutaj w tym miejscu, ponieważ teraz będziemy pracować osobno, tutaj ten panel prawy i osobno panel lewy. I w tym celu ja zatrzymuję się tutaj na prawej stronie, to jest moja prawa strona i dochodzę tutaj do tego momentu, czyli tak naprawdę musicie teraz na środku rozmieścić sobie, ile przeznaczacie sobie tutaj na ten dekolt z tyłu. Ja tutaj zostawiłam sobie 48 oczek i to mi daje około 23-24 cm i tyle mi tutaj wystarczy. Natomiast po bokach mi tutaj zostaje 96 z tej strony i 96 z tej strony i w środeczku mam 48 oczek, około 23-24 cm. I w dalszej części będziemy właśnie robić już tylko ten jeden panel, tylko ten tutaj. I w tym celu tak, zatrzymujemy się właśnie już w tym miejscu, przed moim znacznikiem. Mój znacznik oznacza, że to jest już mój dekolt, więc w tym momencie pokażę Wam, co będziemy właśnie robić dalej, żeby sobie formować taki skosik. Czyli jestem dokładnie w tym miejscu, co Wam pokazywałam, czyli zaczynam od zrobienia sobie tego panelu i jestem sobie tutaj. I teraz robię sobie po prostu oczko do góry i przekładam robótkę na lewą stronę i przerabiam sobie jeden rząd cały, na razie jeszcze bez zwiększeń, czyli tak naprawdę na lewej stronie przerabiam sobie jeszcze tutaj cały rząd. Nie robię od razu zwiększeń, żeby po prostu sweter też troszeczkę od razu nie miał takiego skosa, tylko jeszcze tutaj przejście na ramionkach. Czyli tak, przerabiam sobie całą lewą stronę i wracam na prawą i również przerabiam sobie tutaj na końcu i zaraz Wam pokażę, co dalej. Już sobie przerobiłam zarówno lewą stronę, jak i prawą, czyli jestem na mojej prawej stronie i tak naprawdę takie rzędy były 3, czyli był pierwszy rząd tutaj prawy, następny lewy i z powrotem jesteśmy tutaj na prawym. I teraz właśnie odwracam sobie już sweterek i tutaj zacznę sobie zwiększać, czyli zawsze na lewej stronie, tym razem zawsze, już cały czas będziemy sobie robić po prostu w pierwszym tutaj słupku podwojenie, czyli robię narzut i po prostu wbijam się raz tutaj w to samo miejsce i narzut i robię jeszcze raz, czyli muszę zrobić dwa takie półsłupki nawijane, dokładnie w tym samym miejscu wbijane, żeby po prostu zrobić sobie zwiększenie. I dalej przerabiam sobie zwyczajnie, czyli do końca jadę już sobie tutaj na lewej stronie moim ściegiem i oczywiście wracam na prawą stronę i na prawej stronie pamiętajcie, że trzeba się właśnie już wbić w ten tutaj dwa półsłupki zrobione, ponieważ no tutaj mamy zwiększenie, więc jest ono ważne. I ja sobie przerobię i jeszcze właśnie Wam pokażę a propos tego zwiększania, ile takich zwiększeń trzeba zrobić. Ja już sobie zrobiłam całą lewą stronę i z powrotem jestem na mojej prawej stronie. I tutaj właśnie trzeba pamiętać, żeby to oczko, które dodaliśmy, dodatkowo sobie przerobić. Mamy teraz o jedno więcej oczko, ja miałam 96, więc powinnam mieć 97. I oczywiście je też przerabiamy, możemy w całą pętelkę. I teraz tak, za każdym razem, kiedy jesteśmy na prawej stronie, po prostu przerabiamy to oczko, które dodaliśmy, natomiast na lewej stronie cały czas sobie dodajemy. Ja znowu obracając sobie właśnie sweterek, tak samo będę sobie tutaj z tej strony jeszcze raz dodawała, czyli jedno oczko i muszę zrobić dwa tutaj półsłupki nawijane, tak samo wbijane jak we wzorze. W ten sposób. I znowu przerabiam całą lewą stronę, wracam na prawą i znowu przerabiam to dodatkowe oczko. I dzięki temu pomału będzie nam się właśnie tworzył, już widzicie taki zarys tego naszego skosu. Ja szukam mojego schematu, o jest tutaj. Pomału będzie się tworzył ten skosik. I teraz tak, no ile tego skosu trzeba zrobić? A przede wszystkim no musimy też zrobić go tyle, żeby mniej więcej już pokryć się tutaj szerokością jednego panelu tutaj z całą, ale nie do końca. Widzicie, ja mam tutaj przerwę, ponieważ tutaj będzie ściągacz i ten ściągacz też wliczamy jak gdyby w szerokość właśnie tych paneli. I to wszystko zależy od tego, jakie planujecie sobie zrobić guziki. Ja mam sobie tutaj taki guziczek bambusowy trochę. On u mnie ma tutaj około 3 cm, niecałe 3, więc już wiem, że na pewno z jednej strony mój ściągacz będzie miał około 4 cm, to jest takie minimum, żeby właśnie guzik nie wystawał. Więc w sumie, jeżeli z jednej będę miała 4 i z drugiej 4, to mam około 8 cm, więc te 8 staram się właśnie tutaj znaleźć na środku.
Dla mnie akurat miałam tutaj 48 oczek, więc wyszło, że środek to jest 16 oczek i boki też 16. Przysięgam, nie planowałam tego, ale tak mi wyszło, że tu mam 16 i tu mam 16. Wy musicie zrobić bardzo podobnie, po prostu. Dla mnie te 16 właśnie to jest znowu dwukrotność, czyli to jest te 8 cm, które muszę po prostu sobie zostawić tej dziury, która będzie po prostu uzupełniona tutaj w tej części ściągaczem. I Wy musicie podobnie sobie zaplanować właśnie szerokość ściągacza na guzik i mniej więcej dodać właśnie tyle oczek z tej strony, ile Wam tutaj zostało. Czyli ja mam do dodania 16 oczek w takich rzędach, dodałam już jedno, więc będę musiała jeszcze dodać 15, około 15. Wiadomo, że to można w trakcie robienia jeszcze sobie zmniejszyć czy zwiększyć, popatrzeć jak to właśnie idzie, czy nam się podoba, to można tak naprawdę sobie dowolnie zmieniać. Ja tylko właśnie pokazuję, jak ja to rozplanowuję i dlaczego tutaj trzeba coś zostawić i dlaczego ile oczek tutaj trzeba dodać. To są takie po prostu moje plany, jak ten sweter będzie wyglądał. Natomiast jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że tak naprawdę musicie pamiętać, już sobie przypomniałam, że robimy tak naprawdę drugi rękaw razem, tak? Czyli ja policzyłam sobie tutaj te rzędy, mam tutaj takie paseczki, bo wiadomo, ten paseczek powstaje na skutek zrobienia prawego i lewego rzędu, więc tych paseczków mam tutaj 16. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a nawet 15. Widzicie? 15 to było na jeden rękaw, bo tu się kończy mój panel tylny i tu się zaczyna mój panel przedni, czyli te dwa rzędy już wliczają się do następnego rękawka. Czyli tak naprawdę musimy pilnować teraz, żeby też nie przekroczyć dodawaniem oczek razem z rękawem, bo w którymś momencie będziemy musieli przestać już robić ten rękaw tutaj, odłączać właśnie włóczkę i robić tylko panel. Więc ja tak naprawdę mam przerobione już 2, więc mam do zrobienia jeszcze 13 takich rzędów z takim właśnie tutaj paseczkiem. Wy też sobie tego pilnujcie, żeby po prostu rękaw był na takiej samej wielkości, a nie był dłuższy, szerszy, większy, bo musi być po prostu symetrycznie równo. I już tutaj widzę, że akurat z tej strony fajnie się układa, bo leżąc na prawej stronie mam tutaj pierwszy taki, tą falkę powiedzmy i ta falka również jest tutaj jako taki ostatni odstęp, jest to w miarę symetrycznie, więc już wiem, że wystarczy, że ja po prostu zakończę w pewnym momencie robienie i nie będę już wracała, czyli nie muszę odcinać nitki i gdzieś włączać, akurat z tej strony jest ładnie, po prostu ja staram się zawsze mniej więcej symetrycznie robić, tak jak widzicie, mamy tutaj łańcuszek, mamy tutaj dosyć dużą przerwę, właśnie półsłupków i dopiero łańcuszek. I tutaj mamy podobnie, czyli tak naprawdę dla mnie symetryczny rękaw będzie się kończył, kiedy ja przerobię go tutaj i po prostu w pewnym momencie przerobię całość i wrócę i dorobię tylko do tego momentu, czyli tak naprawdę do 70 tutaj u mnie oczka i dalej będę robiła tylko panel, ale oczywiście ja się jeszcze zatrzymam i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Na razie robię tylko rzędy zwiększające na lewej stronie, a na prawej sobie przerabiam i ja sobie przerabię prawdopodobnie tak jak mam tutaj założone 16 oczek, ale jeszcze zobaczę, jak mi to po prostu wyjdzie. Można zawsze na siebie po prostu przykładać do siebie i patrzeć, jak to wygląda. Więc ja przerabiam i łączę się, jak już część przerobię. I ja już doszłam do momentu, gdzie uzyskałam już podwójną długość, tutaj szerokość długość rękawa. Czyli tak, trzeba sobie, tak jak mówiłam, liczyć albo tutaj te rzędy, albo po prostu popatrzeć, tak samo można zapisywać sobie po prostu, ile się takich rzędów zrobiło, ale ja sobie patrzę na wzorek, jak mi biegnie. I tak jak ja Wam mówiłam, ja miałam tutaj miałam takich 15 falek i żeby rękaw był taki sam, oczywiście te 15 musi być również z tej strony, czyli w sumie u mnie jest takich 30. I teraz tak, ja kończę, czyli trzeba sobie odliczyć tyle oczek, co zostawiliście sobie na rękawek. U mnie to jest 70 i w tym momencie jestem tutaj. Mi jeszcze zostało do przerobienia, do dodania 2 oczka, czyli tak naprawdę 4 rzędy. Jeszcze nie uzyskałam tych 16 oczek. Tak wygląda już moje zmniejszenie. Zwiększenie tak naprawdę, czyli ja jestem gdzieś tutaj, tylko że w tym momencie już robię tylko do tego momentu i cały czas będę robiła już sobie tylko tą część tego panelu, z tym, że może jeszcze się okazać właśnie, że macie do rozrobienia jeszcze tutaj zwiększenia, tak jak ja, to oczywiście nie ma znaczenia, znaczenie ma takie, że po prostu kończymy w tym miejscu, gdzie po prostu kończy nam się rękawek, czyli ja dojeżdżam sobie tutaj dotąd, zawracam i robię po prostu już teraz tylko taki mniejszy panel. Jeśli chodzi jeszcze o to,
jak sobie wymiarować właśnie, ile zrobić ten panel. Oczywiście ten wzór jest łatwy, dlatego ja zdecydowałam się go zrobić, bo ładnie właśnie widać, ile rzędów nam zostało do zrobienia. I tak jak tutaj przyjrzycie się, u mnie tutaj kończyło się na 15, natomiast te następne rzędy tutaj, to są rzędy już na długość właśnie tego przedniego panelu. I tak sobie możecie mniej więcej właśnie sprawdzić, jak długi ma być ten przedni panel. Czyli u mnie to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, już tu nie widać, 17, 18, 19, 20. Znowu ładna liczba. Czyli ja zrobiłam sobie 20 takich rzędów plus 15 na górę. Czyli w sumie, żeby taka sama była wysokość tego sweterka, muszę mieć 35 takich falek. Czyli już w tym momencie mam 15. To kolejna rzecz, którą muszę zrobić, to jeszcze dorobić 20. Oczywiście staram się tutaj jeszcze zachować zwiększenie i to będzie w zasadzie cała już właśnie długość tego sweterka. Po prostu trzeba pamiętać, żeby wiadomo, on musi być taki sam z przodu, jak i z tyłu, żeby się zrównało, więc po prostu patrzcie sobie tutaj po tej linii, łatwo właśnie zobaczyć, ile tych rzędów jest. I oczywiście ja będę tak samo tutaj kończyła jak tutaj, czyli tak naprawdę, żeby tak skończyć i żeby ta fala została tutaj, ja muszę przerobić rząd tu, jeszcze wracając, czyli tak naprawdę ten panel przedni będziemy kończyć z tej strony, z prawej strony. Oczywiście jak ja dojdę, to Wam to jeszcze pokażę i wtedy zajmiemy się jeszcze drugą stroną, więc robię sobie dalej. Aha, oczywiście jeszcze jeśli chodzi o obliczenia, to ja może tak dokładnie nie mówię, ale wiadomo, że jeżeli tutaj musicie, ten panel musi mieć tak naprawdę tak, połowę oczek tych, co tutaj mieliście, czyli ja miałam 100 przeznaczone, więc 50, ale ostatnie właśnie rząd nie ma 50, tylko o połowę mniej z tego, czyli jeżeli ja tu miałam 16, to tak naprawdę 8 jest na jedną stronę, 8 na drugą, czyli mój panel przedni nie będzie miał 50, tylko będzie miał 40, tutaj 2 oczka, minus 8, tak? I po tym możecie poznać, że zrobiliście odpowiednią ilość zwiększeń, że się nie pogubiliście. W taki sposób sobie trzeba właśnie to przeliczyć, czyli pamiętajmy, że zrobiliśmy otwór na ściągacz, tak? Czyli po dodaniu tych wszystkich oczek, które tutaj dodaliśmy i po zliczeniu na końcu powinno Wam właśnie zostać panel o połowę z tej długości mniejszy, czyli ja, tak jak mówię, 16 miałam, czyli 8 na tą stronę, 8 na tą. I jeżeli zostaną mi te 42 oczka, to znaczy, że mam tak jak zakładałam i resztę sobie oczywiście nadbuduję ściągaczem. Jeżeli u Was się ciut nie zgadza, to też nie ma co panikować, bo wszystko można tak naprawdę jeszcze poprawić ściągaczem. Ok, robimy dalej. I jeszcze Wam pokażę właśnie tutaj ten moment, czyli ja jestem tutaj, doszłam teraz na lewej stronie do tego momentu. Tu jest mój róg zwiększający. Tu miałam wyznaczone na rękaw, dokąd mi się kończy, przerobiłam sobie lewą tutaj stronę. I o co właśnie chodzi? O to chodzi, że już nie przerabiamy rękawków, czyli jeżeli przerobimy sobie już ostatnie oczko, to po prostu robimy oczko do góry i wracamy. W ten sposób rozdzielamy sobie rękawki i teraz mamy już o wiele mniej do przerabiania. Ja już mam tutaj 41 oczek, więc pozostaje mi zrobić jeszcze tylko jedno zwiększenie i później robimy już na prosto, bez zwiększeń, czyli po zrobieniu wszystkich zwiększeń zarówno z prawej, jak i z lewej strony, znaczy z prawego tutaj boku, jak i z lewego idziemy na prosto. Nie ma żadnych tutaj zwiększeń. Jak dojdziemy i oczywiście, tak jak mówiłam, robimy taką samą długość jak tylny panel. Wszystko się musi zgadzać, chociaż wiem, że można by zrobić na przykład krótsze, też robią takie, ale to nie ten wzorek. Czyli tak, ja już kończę sobie po prostu ten panel, pokazuję Wam tylko jak na końcu zakończyć. Ja już przerobiłam sobie cały ten panel tutaj prawy i właśnie zatrzymuję się tutaj, żeby Wam pokazać, że tak naprawdę moim ostatnim rzędem jest rząd na lewej stronie i sobie tutaj odcinamy włóczkę, przekładamy i zaciskamy sobie oczkiem ścisłym. To jest moja tutaj prawa strona, tak to już mniej więcej się układa. Następnie oczywiście zajmiemy się lewym panelem, drugą częścią, czyli tutaj tą częścią. Tu troszeczkę będziemy inaczej pracować, oczywiście technika jest taka sama, ale musimy sobie po prostu zaczepić tutaj włóczkę w tym miejscu, więc tak, dobrze.
Tu jest mój dekolt i tu jest moja strona jak gdyby ciąg dalszy, ponieważ tutaj wracaliśmy się, bo mieliśmy włóczkę, tutaj ją musimy zaczepić w tym miejscu, więc już Wam pokazuję, jak to będziemy robić. Czyli tak, jesteśmy w tym rogu na prawej stronie, ja tutaj jestem na prawej mojej stronie i zaczniemy sobie tutaj doczepiać. Oczywiście tutaj tyle, ile przeznaczyliście, zostawiamy na dekolt i wpinamy się w miejscu właśnie tutaj, gdzie mamy oznaczone. Robimy sobie pętelkę podstawową, zaciągamy, żeby była mniejsza i przykładam sobie szydełko przez te dwie pętelki, na których zawsze pracuję. U mnie znacznik wyznaczał środek, więc ja przed znacznikiem się tutaj wbijam, czy też za, w zależności jak się patrzy, i tutaj przekładam sobie po prostu włóczkę, następnie robię oczko do góry i jeszcze raz przerabiam sobie tutaj dopiero półsłupek, czyli jeszcze raz w tym oczku przerabiam półsłupek i tutaj mam moje pierwsze oczko, które oczywiście też znaczymy. Ja w ogóle Wam nie mówiłam, ale ja doradzam zawsze sobie znaczyć te krawędzie, boczne brzegi, bo wtedy wiemy, że dobrze robimy, zwłaszcza przy tym zwiększaniu, żeby się właśnie nam nie pomyliło i żebyście nie zapominali o tych oczkach. I teraz oczywiście przerabiamy sobie dalej do końca. Musimy zacząć tak, jak zaczynaliśmy tam, a tam zaczynaliśmy, że przerobiliśmy prawy rząd cały, lewy cały, prawy i dopiero tutaj przerabialiśmy sobie, zawracając na lewym zwiększenie. Tutaj będzie troszeczkę inaczej, bo nie będziemy zaczynać od lewego zawracając, tylko na końcu dla nas ten rząd będzie lewy zwiększający, ale oczywiście to wszystko zobaczycie, jak zaczniecie robić. Teraz na tym etapie ja przerabiam sobie cały ten rząd do końca. Wracam na lewą stronę, też przerabiam, ale to zaraz Wam pokażę. Ja przerobiłam sobie całą prawą stronę, wróciłam, jestem na lewej i właśnie jestem tutaj na lewej stronie, w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy, tylko na lewej stronie i oczywiście tutaj właśnie się przydał ten znacznik, żeby zobaczyć, gdzie jest to nasze oczko. Tutaj przerabiamy sobie po prostu ostatnie oczko. Normalnie, nie ma tutaj żadnych zwiększeń, ponieważ właśnie w tamtej części robiliśmy tak, że tak naprawdę 3 rzędy były bez zwiększeń, bo jak sobie popatrzycie, robiliśmy na prawo, wracaliśmy na lewo i teraz dokładnie w tym samym miejscu jestem, co tu pokazuję. Później znowu wracałam prawo i dopiero 4. rząd, czyli tak naprawdę drugi lewy, to jest tutaj zwiększenie. Jak sobie odwrócicie, to właśnie widać tutaj zwiększenie. I to samo musimy zrobić tutaj, czyli tak naprawdę ja mam do przerobienia jeszcze ten cały prawy rząd i dopiero ten drugi lewy rząd będzie zwiększający, ale właśnie tak jak mówię, tu jest jedyna różnica taka, że nie zaczynamy od zwiększenia, tylko właśnie na końcu jest zwiększenie, bo lewy rząd zaczyna się z tej strony i dopiero jak już na końcu będziemy, to będziemy sobie zwiększać. Czyli tak, ja teraz przerabiam sobie jeszcze prawą stronę i dopiero jak przerobię całą prawą i całą lewą, tutaj na końcu będzie zwiększenie, to zaraz Wam pokażę. Ja już przerobiłam sobie również mój drugi lewy rząd, czyli to już jest rząd, w którym ja robię zwiększenie, czyli zawsze już na lewej stronie będziemy robić zwiększenie. Tutaj mam właśnie sznureczek, był prawy i to jest lewy i tutaj musimy na końcu, wyjątkowo tutaj jest na końcu, wiem, że wcześniej był na początku, ale tak jak mówiłam, tutaj jest inaczej. Robimy sobie 2 razy i możemy się tutaj wbijać w całe oczko, bo tutaj będzie ciężko nam znaleźć tą część, więc tak naprawdę można po prostu to zrobić w ten sposób, że wbijamy się w całe oczko i oczywiście robimy oczko do góry i z powrotem jesteśmy tutaj na naszej prawej stronie, na której przerabiamy sobie bez żadnych zwiększeń. I od tej pory cały czas już zwiększamy na lewej stronie, tylko na lewej stronie. I oczywiście musimy pamiętać, żeby znowu nie przekroczyć podwójnej wielkości tego rękawka. Tak jak tam pokazywałam, ja muszę zrobić takich rzędów na 15, z tym, że tutaj jeszcze nie widać, ale będziemy musieli troszeczkę inaczej zakończyć, jeśli chodzi o rękawki i musimy mieć po prostu tak samo jak w poprzednim wzorze, czyli w poprzednim wzorze nam się kończyło tak samo trochę, po prostu patrzę na kamerkę, wiem, że niczego nie widzicie, ale umówmy się tak, ja przerabiam do momentu, kiedy wiem, że przerabiam jeszcze część rękawa, natomiast kiedy już wiem, że muszę skończyć rękaw, pokażę Wam dokładnie właśnie, co musicie zrobić, żeby dalej szydełkować sobie już sam panel. Więc ja przerobię i pokażę Wam jeszcze raz. Ja już przerobiłam sobie tą część, gdzie kończę robić już drugi rękaw i zatrzymuję się Wam, żeby po prostu pokazać, że tutaj mogliśmy sobie
zawrócić i robić sobie dalej, ponieważ ostatni rząd, jaki był zrobiony na prawej stronie. Tutaj nie możemy sobie zawrócić, musimy sobie uciąć włóczkę tutaj i przyczepić dopiero tutaj na końcu. I właśnie jestem na tym momencie, gdzie ja przerobiłam sobie ostatni tutaj rząd na prawej stronie i tutaj zakończam, natomiast będę doczepiała włóczkę tutaj w miejscu po odliczeniu odpowiedniej ilości oczek. U mnie tu jest 70 i tutaj mam 40 oczek, ponieważ jeszcze mam do przerobienia 2 rzędy zwiększające, to mi da 42 oczka. I oczywiście trzeba odwrócić sobie naszą robótkę, tak jak robiliśmy do tej pory, po prostu załączyć sobie nową włóczkę. Ja już tutaj sobie doczepię, mam odliczone. I dokładnie tak samo jak zaczepialiśmy sobie na początku, czyli po prostu najpierw oczko, a później półsłupek i też sobie to warto zaznaczyć, żeby wiedzieć, gdzie jest właśnie półsłupek. I oczywiście przerabiamy sobie dalej już bez zmian do końca. Musimy w taki sam sposób zakończyć, jak zakończyliśmy sobie właśnie panel ten. I również tutaj jest różnica, ponieważ żeby skończyć właśnie panel tak samo, mamy z tej strony włóczkę, i żeby skończyć tak samo, przy tym panelu będziemy mieć też z prawej strony, z tym, że to będzie dla nas tutaj środek, tak? Czyli z tej strony będzie włóczka. I pamiętajcie właśnie o tym, żeby tak samo sobie zrobić, wtedy mamy pewność, że rzędy są równe i że wszystko się tutaj zgadza. Ok, to ja przerabiam sobie do końca i już w dalszej części pokażę Wam, jak sobie właśnie wykończyć dalej sweterek. Ja już skończyłam drugą część mojego przedniego panelu i tutaj właśnie zakończamy z tej strony, czyli tak, żeby oba końce miały takie same zakończenie, czyli jedno będzie z tej strony, a drugie będzie z tej, tak, żeby było dokładnie tak samo. Natomiast w dalszej części pokażę Wam, jak ja będę wykańczała sobie rękawek. Sweterka jeszcze nie zszywam, ponieważ właśnie najpierw wykończę sobie tutaj ściągacz na rękaw i dopiero po wykończeniu rękawu tą samą włóczką będę sobie dalej zszywała. Tak będzie wyglądał u mnie ściągacz, będzie właśnie mocno tutaj zawężał ten rękawek, ponieważ ja miałam dosyć szeroki. I zaczniemy sobie oczywiście na prawej stronie, czyli jesteśmy sobie na prawej stronie, wybieramy sobie jakiś pierwszy rękawek, który będziemy przerabiać. I już Wam pokazuję. Czyli tak, wybieramy sobie jeden z rękawków tutaj w tym momencie na prawej stronie. I tu jest mój rękawek, on jest dosyć szeroki, ponieważ tak jak tutaj mówiłam, ja miałam takie szerokie rękawki. Mój ma około 38 cm. I żeby właśnie sobie go troszeczkę zawęścić, zagęścić, będziemy sobie teraz robić taki łańcuszek. Ja dosyć często robię takie łańcuszki, więc ktoś, kto robi ze mną sweterki, pewnie już wie, jak go zrobić. Czyli robimy sobie pierwszą pętelkę, taką podstawową. Wkładamy sobie szydełko na przykład w pierwsze oczko z tej krawędzi. I przekładamy sobie tutaj tą pętelkę pierwszą, robiąc pierwsze oczko łańcuszka. I teraz będę robiła, to jest moje pierwsze oczko łańcuszka, teraz będę robiła takie oczko łańcuszka tutaj na tym moim rękawku we wzorze. Chcę, żeby mój rękawek ładnie się zaczynał, dlatego ja sobie robię zawsze takie łańcuszki, nie wbijam się tutaj gdziekolwiek, tylko zawsze staram się zrobić tak, żeby było ładnie i estetycznie. Czyli tak, tu mam pierwsze oczko łańcuszka, później wbijam się w tą pierwszą taką pętelkę, przekładam i robię sobie drugie oczko łańcuszka. Następnie tutaj pomiędzy tymi właśnie wzorkami postaram się zrobić jeszcze jedno oczko, żeby nie było zbyt gęsto. Robimy na środku, wyszukujemy pętelkę, robimy oczko. I znowu, tutaj jest łatwo, bo mamy pętelkę we wzorze, natomiast tu jedynie na środku musimy sobie znaleźć jakąś pętelkę, o którą będziemy zawsze zaczepiać. I ja w ten sposób sobie przerabiam taki łańcuszek. Najlepiej zrobić sobie taki łańcuszek od razu w dwóch rękawkach, ponieważ zrobicie sobie zawsze tak samo i będziecie mieć taką samą liczbę oczek i będziecie mogli sobie właśnie porównać, bo wiadomo, czasami nie mamy czasu, odkładamy robótkę, a później wszystko zapominamy. Dlatego ja doradzam sobie te części, które właśnie mają być w miarę równe, ładne i mają być estetyczne i musimy wiedzieć, ile oczek i jak zrobiliśmy to, po prostu sobie przerobić osobno. Czyli po prostu wbijamy się mniej więcej te same miejsca i przerabiamy sobie taki łańcuszek. I właśnie ja już mam przerobioną pierwszą część rękawku, dlatego wiem, że ja takich oczek zrobiłam sobie tutaj 63
I teraz też zrobię tak, żeby było 63. Jest to ważne, ponieważ będziemy robić sobie rękawek i żeby ściągacz do rękawka, żeby ściągacz do rękawka był taki sam i tak samo się kończył. Musimy mieć po prostu taką samą liczbę oczek. Tutaj jesteśmy w stanie to zrobić, po prostu róbcie na bieżąco 2 rękawy tak samo. I wtedy nam wyjdzie. Tutaj tak naprawdę drobótka już może się trochę zagęszczać, fajnie zwijać, bo właśnie o to nam chodzi. W ten sposób dojdę sobie do końca i tutaj pokażę Wam na końcu, będziemy po prostu odcinać włóczkę i jeszcze raz zaczepiać. Ja już przerobiłam sobie cały łańcuszek, to są moje takie oczka, też nie muszą być zbyt ładne i równe, bo tego też nie będzie widać. I na końcu odcinamy sobie włóczkę. I jeżeli macie pewność, że macie tyle samo oczek, to można sobie zaciągnąć. Oczywiście to jest moje ostatnie oczko, te zaciągnięte nie liczę. I teraz zaczynamy sobie robić ściągacz. I tak naprawdę wracamy tutaj na początek, tu gdzie mieliśmy to pierwsze oczko. Trzeba sobie je tutaj zahaczyć. To było moje pierwsze oczko. Tu mam takie troszeczkę mniejsze drugie. I wbijamy się tutaj szydełkiem i znowu robimy sobie pętelkę podstawową i zaczepiamy. Słuchajcie, tak naprawdę jeśli chodzi o to, jak sobie ten ściągacz dorobić i na ile centymetrów, oczywiście sweterek jest prawie gotowy, możecie sobie na przykład spiąć spinaczkami, przymierzyć na siebie i zmierzyć, ile brakuje Wam właśnie centymetrów do końca, do rękawku. Mi tak wyszło około 8 do 9 centymetrów, będzie w sam raz i można sobie tak, najpierw przerobić osobną próbkę, ja pokażę Wam tutaj wzorek, ale to są zwykłe oczka ścisłe, nawijane, wbijane w tylko pętelkę i można sobie na przykład zrobić próbkę, czyli nabrać sobie na przykład 20 oczek i zobaczyć, ile centymetrów właśnie to Wam zajmuje, czy to wystarcza, czy na przykład potrzebujecie więcej, odpowiednio sobie przemnożyć. Ja sobie zrobiłam taką próbkę wcześniej i akurat u mnie te 8 cm to jest około 20 właśnie oczek, więc będę tutaj nabierała 20 oczek do góry. Wy oczywiście możecie nabrać więcej, tak jak mówię, trzeba sobie albo najpierw przerobić próbkę, albo po prostu mniej więcej wiedzieć, że to będzie u mnie akurat we wzorze no jest troszeczkę mniej niż razy 2, więc no nie da się tak oszacować. Najlepiej po prostu zrobić próbkę. Tutaj w tym momencie ja nabieram sobie raz, 2, 3, 4, 5, 20 oczek, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 jako oczko brzegowe. I tutaj od razu pracujemy już tutaj na tym łańcuszku, wracając, wbijając się w tylną pętelkę, robimy narzut, wbijamy się w tylną, przekładamy przez tylną pętelkę i przez dwie. I to jest właśnie nasz wzorek, czyli oczka ścisłe z narzutem. Na razie wbijamy się tylko w łańcuszek, więc tu jest tylko ta pętelka od łańcuszka, ale z powrotem już będziemy się wbijać tylko w tylną pętelkę, więc przerabiamy sobie te oczka całe. Oczywiście znaczcie sobie oczka końcowe czy początkowe z tej strony. Ja już mam wprawę, nie znaczę, ale dla początkujących na pewno ułatwi to sprawę w wyszukiwaniu tych oczek i później nie będzie żalu, że nam się ściągacz zaczął zmniejszać, bo pomijaliśmy po prostu oczka. Czyli tak, przerabiamy sobie te 20 oczek do końca. Ja się zaraz połączę, jak będę przy końcu. I jestem już tu prawie przy końcu. Tu mam jeszcze 19 oczko. I popatrzcie właśnie na ten łańcuszek sobie z tej strony z góry, że tutaj to 20 oczko u mnie jest tutaj jeszcze z tyłu. Też je trzeba przerobić. To jest właśnie taka pętelka. Ten półsłupek nawijany. A oczywiście chodzi nam o oczko ścisłe nawijane z narzutem. I teraz tak, mamy właśnie w ten sposób nam się układa ściągacz, będzie szedł. I teraz słuchajcie, będziemy go zaczepiać. Żeby sobie go mocno zawęzić, ściągnąć, trzeba się po prostu odpowiednio wbijać. Ja już sobie właśnie ten przeszyłam, więc u mnie naprawdę ściągacz spełni swoją rolę, po prostu ściągnął sweterek, ale żeby go ściągnąć właśnie musimy zaczepiać się o 3 oczka, bo standardowo, jeżeli będziecie zaczepiać o 2 oczka, prawdopodobnie niezbyt wiele Wam się sweterek ściągnie, ręka, więc tak, odliczamy sobie 3 oczka tutaj od tego momentu, nie licząc tego zaczepionego, tutaj widzicie jest zaczepione, czyli tak, wbijam się w ten, tylko niestety ten mam bardzo ciasny, muszę sobie wziąć inne szydełko, ale wbijam się w nie, przekładam włóczkę, robię oczko ścisłe, to jest moje pierwsze oczko, następne wolne oczko, znowu przekładam sobie włóczkę i oczko ścisłe, drugie oczko i trzecie
również tak samo. I znowu odwracam sobie robótkę, jestem na lewej stronie, odliczam te 3 oczka, one są tutaj, 1, 2, 3, one nie wchodzą w skład wzoru, dopiero tutaj od tego oczka będę robiła ściągacz, czyli te 3 pomijamy. I robimy sobie narzut, tu nawet widać, że te pierwsze oczka są tutaj, byśmy się nawet nie mieli w co wbijać, ale pamiętajcie po prostu, żeby się też nie pomylić i nie dodawać sobie niepotrzebnej roboty. I tutaj oczywiście przerabiamy znowu oczka ścisłe, z tym, że tak jak widzicie, ja wbijam się w tą tylną pętelkę. Tu jest cała pętelka oczka, tu jest tylna, ale z przodu dodatkowo, że robiliśmy narzut, mamy właśnie takie oczko. Mamy 1, 2, 3, a my tak naprawdę wbijamy się w tą ostatnią tutaj. Czy jesteśmy na lewej, czy na prawej stronie, zawsze będziemy się wbijać o tą samą pętelkę. I oczywiście przerabiamy sobie tak do końca. Ostatnie oczko przerabiamy sobie całe. Czyli ja już przerobię tak. Czyli mam jeszcze tutaj ostatnie oczko i wbijam się właśnie w te 2 pętelki. Mam 2 na szydełku i również przekładam. Znowu oczko do góry i przekładam robótkę. Pamiętajcie, przekładać zawsze w tą samą stronę, bo wiadomo, można w tą, bądź wywijać w tą. Natomiast zawsze starajcie się w jedną, bo wtedy wzorek tutaj przy ściągaczu będzie taki sam. I co? I robimy sobie dalej, czyli znowu mamy te 20 moje oczka ścisłe nawijane i muszę pamiętać, żeby właśnie cały czas było 20 tych oczek, więc tak naprawdę nie możecie ich zgubić ani tutaj na tej krawędzi, ani przy tej krawędzi, gdzie właśnie łączymy, żeby się nie pogubić. I tutaj przerabiamy sobie cały czas, słuchajcie, tak samo. Ja jeszcze raz Wam pokażę tutaj na samym dole, jak to wygląda. I zatrzymałam się tutaj na końcu, żeby właśnie Wam pokazać, że to ostatnie oczko to będzie zawsze takie najmniej widoczne, ale jak sobie podciągnięcie, to zobaczcie, że ono tutaj jest, tak? I to o tym właśnie oczku nie możecie zapominać, również trzeba je przerobić, bo wtedy na pewno jak je nie przerobicie, ściągacz zacznie maleć. Czyli tak, to było moje 19 i 20 jest tutaj. Nawet ta pętelka mi tutaj o tym przypomina. Możecie sobie też liczyć te oczka tutaj, żeby Wam się nie pomyliło. No i co, znowu jesteśmy tutaj. Za każdym razem będę się wbijała w 3 oczka. 3 wolne oczka, czyli to jest moje zajęte oczko, bo widzicie, że ciągnie się tutaj od niej taka włóczka. Natomiast wolne oczka to jest to, to i to. I właśnie te 3 oczka są mi potrzebne, czyli po prostu wbijam się w pierwsze, przekładam oczko ścisłe 1, oczko ścisłe 2 i oczko ścisłe 3. I tak, słuchajcie, robię przez cały czas. Znowu odwracam, będzie tutaj trochę odwracania tego swetra, ale to jest taki fajny po prostu sposób. I znowu 1, 2, 3 odliczam i dopiero w 4 się wbijam. I to jest, słuchajcie, cały wzór na mój ściągacz. Jeśli chodzi o końcówkę, ja nie starałam się robić tak, że musi być liczba podzielona przez 3 i wyjść mi idealnie. Nie, po prostu ważne, żeby w każdym końcu wyszło Wam tak samo, zarówno w jednym rękawku, jak i w drugim. I ja już ten rękaw w pierwszym mam przerobiony, więc wiem, że mi zostały 2 oczka, więc na końcu wbiłam się w 2 i kończymy na górze, zostawiamy na górze włóczkę, ponieważ będziemy od razu zszywać. Dojdę do tego momentu, to Wam pokażę. Ja już doszłam do końca i tak jak Wam mówiłam, zatrzymuję się na końcu, ponieważ ja po prostu tą włóczkę wykorzystam dalej do zszycia. Jeżeli Wam jest wygodniej inaczej zszywać, to oczywiście możecie sobie zrobić to w dowolny swój sposób. O co chodzi? Mamy już po prostu gotowy ściągacz, więc przykładamy sobie ten sweterek w ten sposób i zszywamy te krawędzie. Oczywiście zszywamy na lewej stronie, więc ja jestem tutaj na prawej. Składam sobie tutaj w tej stronę lewą i ja po prostu szybciutko Wam pokażę, jak ja to robię. Staram się też patrzeć, jak biegnie wzór, żeby sobie po prostu linię ładnie jeszcze zachować, ale oczywiście Wy możecie sobie po prostu zrobić to dowolnie. I tutaj na górze tą pętelkę, która jest tutaj, przekładam sobie w to pierwsze tutaj oczko, czyli najpierw się wbijam i szukam sobie tego oczka, a tą pętelkę tutaj przekładam mocno. I po prostu ja wyszukuję sobie tak, żeby właśnie wzór ładnie biegł, patrzę, jak jest linia i tutaj wbijam się w całe oczko, a tutaj z tej strony wbijam się w tylną pętelkę i dzięki temu będę miała taki ładny szef, prawie niewidoczny. Wy oczywiście popatrzcie, jak u Was się to zakończyło, i jak po prostu u Was to będzie ładnie wyglądać. Ja już mam po prostu pierwszy rękawek przerobiony w taki sposób. I słuchajcie, ja tak zszywam cały czas do końca, pomimo że
Nie wszędzie mam ładny łańcuszek, bo tam, gdzie mamy panel łączący się właśnie przedni z tylnym, nie ma łańcuszka, ale to też nie szkodzi. Ja po prostu wbijam się gdziekolwiek, ale tutaj do momentu, gdzie są rękawki, mamy linię łańcuszka, więc można 2 oczka spokojnie zabrać, popatrzeć jak biegnie wzór, co chcecie, żeby zostało, ewentualnie tylko przednie oczka bądź tylne. Ja prawdopodobnie wbiję się po prostu w to oczko i w to, czyli w 2. Natomiast tu w tym momencie, gdzie mamy ten panel, trzeba po prostu sobie patrzeć jak biegnie wzór i starać się dopasowywać tutaj od środka te linie, bądź też na zewnątrz, patrzeć, czy się po prostu schodzą. Wiadomo, żeby po prostu sweterek ładnie się zszedł i ładnie wyglądał. Zabezpieczmy sobie tutaj może spinaczkami, żeby nam się nic nie poprzestawiało. I ja już właśnie jedną krawędź mam zszytą. Tak to u mnie mniej więcej wygląda. Tu jest może troszeczkę ładniej, bo jest właśnie łańcuszek. I z tej strony również dzięki temu, że jest łańcuszek, jest ładniej. Ale to tak naprawdę nie ma znaczenia jak zszyjecie, byleby było zszyte. Czyli tak, ja zszywam sobie do końca i oczywiście zabieramy się też za drugi ściągacz, ten ściągacz na dole. I oczywiście ten ściągacz na dole będziemy robić bardzo podobnie do tego, co robiliśmy tutaj. Natomiast ja po prostu Wam pokażę, co jedynie w nim zmieniam. To już za chwilkę. I mój sweterek już jest zszyty. W tej chwili ułożyłam go w ten sposób na prawej stronie. I ten ściągacz dolny, czyli ten tutaj dookoła, po zszyciu sweterka mamy dookoła ściągacz, będę robiła od tej strony. Czyli kładziemy sobie sweterek, tak jak u mnie tutaj leży. Zaczynam od lewego takiego panelu, czyli tak naprawdę, no tak, jest to lewy panel, jak na siebie po prostu przyłożycie ta strona lewa. I tak naprawdę będę też zaczynała w tym miejscu i tu mamy piękny łańcuszek, więc tak naprawdę troszeczkę mniej roboty, ale będę pomijała jedno oczko. Tutaj to oczko pierwsze pominę, zrobię dopiero w drugim oczku, dlatego że jak przerobię sobie dookoła cały ściągacz i dojdę do tego momentu, od razu pójdziemy sobie na górę i dookoła przerobimy sobie taki łańcuszek. I dzięki temu, że my przerobimy sobie ten łańcuszek, bo ten łańcuszek, jak wiecie, on nie jest zaczepiany tutaj, tylko jest troszeczkę dalej od krawędzi. Dzięki temu zrównamy się mniej więcej tutaj i przerobimy sobie na tym ściągaczu dalej właśnie jeszcze ten sam wzór. Ale to oczywiście zaraz Wam pokażę. Natomiast tutaj jesteśmy, jak gdyby oczko jedno pomijamy tutaj i jesteśmy w drugim oczku. I zaczynamy. Oczywiście tutaj też dorabiamy na prawej stronie, czyli ta krawędź to jest moja prawa strona. Tu mam moje szycia, tu jest moja lewa strona. Słuchajcie, ja tutaj robię taki sam dokładnie ściągacz, z tym, że pierwsza rzecz jaka się zmienia to jest taka właśnie, że zostawiam oczko tutaj, wbijam się w drugie oczko i przeciągam. Ten u mnie ściągacz będzie troszeczkę dłuższy, myślę, że zrobię go na 25 oczek, więc robię 25 oczek do góry. Oczywiście Wy możecie sobie go zrobić takiego samego, bądź dłuższy, krótszy, w zależności od tego, jaka Wam już wyszła długość tego sweterka. Mój nie ma być zbytnio długi, więc nawet nie chcę go jakoś specjalnie wydłużać. Więc przerabiam sobie, tutaj sobie nabrałam 26 oczek. I tutaj będzie 27 i oczywiście robimy tak samo, czyli przybijamy się tutaj i przerabiamy sobie oczkami ścisłymi z narzutem. Zmiana będzie tylko tutaj na dole, bo na dole nie będziemy się już wbijać w 3 oczka, tak jak przy ściągaczu, tylko w 2. Raz i 2, czyli pomijamy to znowu oczko, które tutaj było zaczepione. Robimy sobie oczko ścisłe w pierwszym, raz i w drugim, 2 i od razu zawracamy. I to jest jedyna zmiana do tego ściągacza na dole. On spowoduje to, że nie będzie tak ściśniał nam tej robótki, czyli będzie luźniejszy. Jeżeli zrobiliście sobie dosyć szeroki ten sweterek i jednak chcecie, żeby on był troszeczkę właśnie tak ściśniony dosyć sporo, bo tak jak widzicie już na rękawkach sporo uzyskałam tego zwężenia, możecie wypróbować sobie robić na 3, ja tutaj robię na 2 i tak naprawdę przerabiamy sobie tutaj cały czas idąc dookoła tutaj tej krawędzi i dopiero zobaczymy się tutaj. Oczywiście ja też nie liczę tych oczek, żeby jakoś wbijać się tak, że będę miała parzyście i dobrze się wbije, po prostu zobaczę jak mi wyjdzie i wtedy decyduję, czy jakoś rozdzielam, czy po prostu dorabiam, ale to Wam za chwilkę pokażę. Ja już przerobiłam sobie cały ściągacz, jestem na drugim końcu. Tutaj oczywiście, tak jak mówiłam, mi wyszły akurat 2 oczka, ale jeśli wyjdą Wam na końcu, wyjdzie Wam jedno oczko, to oczywiście zahaczacie o jedno i idziecie do góry. I tak jak widzicie, tutaj nie zostawiamy jakiejś przerwy, tak jak tutaj. I dalej wracając, czyli ja jeszcze tutaj wykonam rząd wracający,
będziemy sobie robić właśnie te oczka. Czyli tak, jestem na górze, przerobię tutaj i zaraz pokażę, co dalej. Słuchajcie, teraz będziemy iść do góry i przerabiać sobie taki łańcuszek dookoła. Dokładnie taki sam łańcuszek, jak robiliśmy sobie tutaj przy rękawkach, żeby po prostu ładnie sobie wyrównać krawędź i oczywiście, żeby sobie po prostu zmniejszyć ilość tutaj dziurek. Czyli tak, ja jestem tutaj na górze i robię dokładnie tak samo, jak robiłam przy rękawkach. Oczywiście początek mam tutaj troszeczkę szerszy, więc mogę zrobić więcej oczek, ale po prostu wybieram sobie pętelki ładne, których mogę się wbić i po prostu zrobić sobie łańcuszek. Tutaj miałam akurat dosyć dużą przestrzeń, ale staram się w ten sposób robić zawsze tak samo, czyli tak jak robiłam przy rękawkach. Wbijam się tutaj w te łańcuszki i po środku w jeden. I tak jak tutaj widzicie, zaczynam od na przykład znalezienia sobie pętelki po środku i pętelki tutaj takiej ładnej, wystającej. I znowu mam tutaj taką oczko po środku i pętelki wystające. I staram się po prostu robić zawsze tak samo, bo wtedy wiem, że będzie to ładnie wyglądało, czyli zahaczać po prostu o te same pętelki. Tutaj właśnie jak robicie tak samo jak ja, to na pewno możecie po prostu znaleźć pętelki, o które się można zahaczyć, mniej więcej właśnie tutaj po środku. I tak robimy sobie dookoła. Ja jeszcze właśnie mówię, staramy się robić to w miarę luźno, nie zaciskając, żeby się nie zwijał sweterek. Ja jeszcze sobie dojdę tutaj na górze do krawędzi, ale to będzie dokładnie to samo. Tutaj po prostu, gdzie mamy ten skos, też robimy tak samo. Po skosie po prostu delikatnie będzie takie przejście, czyli tak naprawdę tu jest mój ostatnie oczko tej krawędzi prostej, natomiast tu już mam właśnie skos. Tutaj mamy zwiększenia, więc mamy tak naprawdę pełniejsze te oczka, więc te dziurki powinny być tak naprawdę tutaj mniejsze. I tak jak mówię, dokładnie tak samo po prostu staram się wyszukać pętelki środkowej i bocznej i po prostu pomału sobie zawijamy w ten sposób. Zakręcając po prostu tak na skosik. To po prostu będzie nawet samo naturalnie się tak układało ten skosik. I oczywiście robimy sobie tak cały czas dookoła. Tutaj będziemy mieć jedno miejsce, gdzie mamy całe oczka, to jest właśnie ten moment panelu tylnego. Tutaj po prostu możemy jeszcze raz wbijać się w całe oczka i przerabiać sobie te oczka. To ja sobie dojdę do tego momentu. I ja już jestem właśnie tutaj na boku i jeżeli widzicie, że macie gdzieś właśnie za gęsto czy dziurki, to starajcie się tak wbijać, żeby po prostu tych dziurek nie mieć. I tutaj, gdzie tak jak mówiłam, mam ten łańcuszek, to po prostu przebijam się przez cały łańcuszek i robię sobie jeszcze raz takie oczko. Akurat tu jest ładnie. Po prostu cały czas patrzymy, jak będzie łańcuszek się układał i jak biegnie. I tak, słuchajcie, robimy do drugiej krawędzi, czyli dotąd. Ja dojdę tutaj i pokażę Wam, co dalej. Jestem już przy drugiej krawędzi, przed moim właśnie ściągaczem. I tutaj, słuchajcie, trzeba sobie po prostu wyszukać to oczko, które zostawiliście. Ja je mam tutaj. I tutaj zacząć przerabiać sobie po prostu tak, jak było we wzorze na ściągacz, czyli narzut i oczko ścisłe. I tutaj po prostu przerabiamy sobie ten ostatni rząd, wbijając się również w tylną pętelkę. Tutaj faktycznie będzie troszeczkę inaczej szedł szef. On będzie, z jednej strony są do góry tutaj te oczka, a te będą na dół, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Po prostu wbijamy się tutaj w tylną pętelkę i przerabiamy sobie do końca nasz ściągacz. I już mamy przerobione dookoła sobie ten łańcuszek. I słuchajcie, teraz tak, ja się długo zastanawiałam, jak sobie wykończyć ten ściągacz, bo wiem, że te sweterki są modne w tą stronę ze ściągaczem. Natomiast ponieważ mój wzór biegnie w tą stronę, nie chcę, żeby za dużo było w tą stronę tego ściegu, żeby też tak może nie pogrubiał. Ja postanowiłam, że będę ten sam wzór kontynuowała, robiąc dookoła. Natomiast jeżeli chcielibyście ściągać w tą stronę, możecie dokładnie takim samym sposobem, jak było tutaj zaczepianie łańcuszka, robić sobie już od tego brzegu. Czyli po prostu przerabiać sobie oczka łańcuszka i wracać, wbijając się w dwa tutaj oczka. Tak naprawdę mówię, tak jak mówię, no ja jednak wypróbuję sobie tą metodę. Myślę, że będzie to też ładnie wyglądało, ale Wy możecie po prostu sobie zamienić. I teraz tak, jeżeli planujecie robić
w tą stronę ściągacz, to oczywiście trzeba będzie zaplanować sobie w pewnym momencie guziki, ponieważ trzeba będzie sobie zrobić miejsca puste, czyli tak jak gdyby po prostu oczka łańcuszka do góry i dopiero zaczepiać. Bardzo podobny sposób ja będę robiła, tylko będę robiła w tą stronę i po prostu jak już dojdę do tego momentu, to Wam oczywiście też to pokażę. Natomiast tak, ja jestem tutaj na etapie, gdzie robiłam sobie w ostatnim oczku. Oczywiście robię oczko do góry. Odwracam sobie znowu sweterek i dalej pracuję tak samo, czyli wbijając się w tylną pętelkę, przerabiam sobie znowu oczka ścisłe z narzutem. Tutaj jest na razie nasz ściągacz, więc tutaj to tak wygląda. Natomiast jak dojdziemy do łańcuszka, to już Wam pokażę, co tutaj będziemy robić. Muszę sobie tutaj jakąś część przerobić. I zaraz dojdziemy do łańcuszka. I jestem tutaj jak gdyby na lewej stronie, ale tutaj zaczyna się już mój łańcuszek. Jak widzicie, tu robiliśmy sobie ten łańcuszek. I ja tutaj również wbijam się od razu tak samo w tylną pętelkę łańcuszka, czyli po prostu przerabiam sobie cały czas tak samo. Mam tu cały łańcuszek, ja przerabiam tylko tą tylną pętelkę. I tak naprawdę, słuchajcie, tak będziemy pracować dookoła cały czas wracając. Jest to takie troszkę uproszczone. Jeżeli chcecie się pobawić w ten ściągacz poziomy, to oczywiście też możecie spróbować. A ja na razie zdecydowałam, że zrobię tak, no chyba, że się mi nie spodoba i spróbuję i będę musiała wyciąć ten film i pokazać Wam inny ściągacz, ale myślę, że się uda. Zobaczymy, jak tutaj będzie szło. Czyli tak, od tej strony to będzie wyglądać tak. Tutaj, z tej strony mamy ładne po prostu za wykończenie, taki ciąg dalszy. Tutaj na razie tworzy nam się taka część, ale to się zakryje, ponieważ musimy, wiadomo, ten ściągacz zrobić szeroki. Czyli słuchajcie, przerabiamy sobie tylna pętelka, oczka ścisłe. Cały czas tak samo. Wydaje mi się, że powinien być ten sweter taki delikatniejszy przez to, że wzór będzie szedł pionowo, ten ściągacz. Natomiast właśnie przy tych wszystkich sweterkach robionych na drutach ściągacz jest poziomo, no dlatego, że też wzór właśnie biegnie inaczej, jest delikatniejszy. No ale tak, to wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Słuchajcie, ja przerobię sobie dokładnie dookoła, tak, na tą stronę, już nie widać. I oczywiście do tego momentu po prostu cały czas dookoła wracając. Ja Wam pokażę już, jak przerobię jakąś część, ponieważ będziemy musieli sobie zrobić dziurki na guziki i to w zależności od tego, jaki macie guzik. Ja mam około 2,5 cm, może nawet 2,7 cm, więc mniej więcej w połowie, po 2 cm przerobienia będę musiała zrobić dziurkę, więc przerobię te 2 cm i pokażę Wam, jak rozplanować guziczki. Ja już sobie przerobiłam jakąś część tego ściągacza, musi mniej więcej mieć połowa, u mnie tu już jest około 2 cm. I teraz tak, będziemy robić dziurki. Guziczki będą po mojej prawej, a tak naprawdę jeżeli założycie sweterek po lewej stronie, tak jest dla kobiet, guziczki po lewej stronie, natomiast dziurki po prawej, jeżeli mówimy o sweterku leżącym, ubranym na siebie. Tutaj akurat u mnie może powinnam Wam pokazywać odwrotnie, wtedy może nie musiałabym w ten sposób kombinować. Czyli tak, słuchajcie, z tej strony będą dziurki. Ja sobie tutaj mniej więcej już wyznaczyłam, jak mi się mieści guziczek. Oczywiście guziczek się musi zmieścić. I jak to robimy? Jestem na prawej stronie i wyznaczam sobie miejsca, w których będą guziczki. Ja przeznaczyłam sobie w środku 5 oczek. Następnie przeznaczyłam sobie 8 na przerwę. Znowu 5 oczek na guziczek. 8 na przerwę i 5 na guziczek. Robię to mniej więcej, czyli tak naprawdę po prostu przyłóżcie sobie guziki, sprawdźcie. Dziurka też nie może być za duża, lepiej może, żeby była nawet mniejsza. Ja jeszcze sprawdzę, czy te 5 cm faktycznie nie będzie za dużo, natomiast na pewno nie może być tak, że macie nierówno, więc po prostu rozplanujcie sobie nawet te przerwy, żeby były po prostu równe. U mnie tutaj są po 8 cm, bo wiadomo, jeżeli ładnie sobie to rozplanujecie, to nasz sweterek będzie wyglądał super. Czyli tak, ja już sobie mam mniej więcej rozplanowane, czyli tak jak tutaj widzicie, to jest moja tutaj prawa strona teraz.
i prawa strona sweterka, czyli zaczynamy sobie robić dziurki. I teraz tak, ja sobie dojadę jeszcze tutaj. Ja, słuchajcie, dokładnie zaczynam w miejscu, kiedy kończył mi się ściągacz, czyli mam tutaj moją liczbę oczek ściągacza, natomiast dalej będę robiła sobie przerwę. I teraz tak, żeby sobie zrobić przerwę, oczywiście musimy nabrać tyle samo oczek, co tutaj mieliśmy, czyli ja przeznaczyłam sobie 5 oczek, raz, 2, 3, 4, 5, więc po prostu robię 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, mam 5 i kolejnym tutaj akurat moim znacznik pokazywał mi kolejne, gdzie mam się wbić, czyli robię narzut i wbijam się tutaj w tylną pętelkę, tylko to trzeba sobie zrobić niestety bardzo bliziutko właśnie, zbliżyć i przełożyć sobie w ten sposób. I mamy pierwszą dziurkę. Oczywiście można sobie właśnie sprawdzić, czy guziczek przejdzie. U mnie wspaniale przechodzi, nawet nie wiem, czy nie za bardzo, ale wracając, ja jeszcze będę po prostu go obrębiała, więc tak naprawdę może się jeszcze troszeczkę zmniejszyć. Więc na razie zostawię, tak samo robię tutaj w ramach testów i robimy kolejne, czyli raz, tutaj mam 2, 3, 4, 5, 6, 7 i u mnie właśnie przerwa to było 8 oczek, czyli ten marker już sobie wypinam, 8 oczko jeszcze robię i następna przerwa na guziki to jest 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5 i znowu zaczepiam sobie w miejscu, gdzie mam raz, 2, 3, 4, 5. W szóstym tutaj u mnie marker wyznacza pomiędzy właśnie przestrzeń i przekładam. Znowu mam oczko zrobione, to już można sobie wypiąć. Znowu przerabiamy 8 oczek, czyli już mam pierwszy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i ostatnie tutaj mam oczko, 8. Jeżeli robiliście ściągacz poziomo, to również w podobny sposób właśnie musicie tylko w tą stronę te oczka sobie nabrać. Natomiast ja nabieram sobie w tą stronę i znowu jeszcze tutaj mi zostało 5 oczek, czyli raz, 2, 3, 4, 5. Na bieżąco sobie oczywiście sprawdzajcie, czy dziurka nie jest zbyt luźna. Można zawsze sobie spróć po przerobieniu pierwszego rzędu i ewentualnie zmniejszyć bądź zwiększyć. To ma być dopasowane pod nas, więc nawet jeżeli się coś nie udało, możemy spróbować jeszcze raz. Ok. I tak naprawdę to są moje wszystkie dziurki, to już jest tyle. Muszę znowu przerobić do drugiego końca i dopiero jak będę z powrotem, pokażę Wam, jak sobie właśnie obrobić te dziurki. I ja już jestem wszędzie wracającym, gdzie te oczka trzeba sobie dziurki właśnie obrobić. I jedną sobie już obrobiłam na próbę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I w zasadzie tak mi się podoba, bo nawet jak to tak zwężymy, to tej dziurki tak naprawdę nie widać. Więc o to mi chodziło. Więc słuchajcie, tak naprawdę to jest technika bardzo prosta, czyli po prostu cały czas przerabiamy sobie w tylną pętelkę, nawet jeżeli jesteśmy w tym oczku. Czyli tak, ja jeszcze mam to do przerobienia jedno oczko, cały czas oczka ścisłe nawijane i w momencie, kiedy widzicie, że przechodzicie do łańcuszka, również wybieracie tylną pętelkę z tego łańcuszka, czyli trzeba się po prostu wbić w jedną tylną pętelkę w ten sposób i sobie po prostu zwyczajnie przerobić. Tu mamy z przodu łańcuszek i również wbijam się w tylną pętelkę. Myślę, że to będzie najlepszy sposób. Jest kilka sposobów, bo można by się owijać w ten sposób, ale mi się podoba ta wersja, w której po prostu ta dziurka się troszeczkę chowa i więc stwierdziłam, że zrobię sobie po prostu w tylną pętelkę kontynuację wzoru. Tutaj się ta dziurka też troszeczkę już zawęzi, więc trzeba sobie sprawdzić, czy guziczek przechodzi, ewentualnie mówię, wrócić się i zrobić jeszcze próbę na dziurkę. Tak naprawdę, słuchajcie, jak robicie sobie próbę na tę dziurkę, to wcale nie musicie przerabiać całych rzędów. Możecie tylko do pewnego momentu i na chwilę potem zawrócić i po prostu posprawdzać. Ja tak robię, no bo szkoda psuć całej tej naszej pracy. Po prostu do jakiegoś momentu wracać i przerabiać i patrzeć, czy po prostu dziurka jest odpowiednia. Ja, tak jak mówię, wolałam, żeby była troszeczkę mniejsza, ale tak naprawdę to jest bawełna, więc ona się też rozszerza, więc u mnie jest w porządku. Ja ją tak po prostu zostawię.
I co? Oczywiście po przerobieniu tych dziurek musimy mniej więcej zrobić drugą taką samą część, czyli ja miałam tu takie raz, dwa, trzy warkocze, więc z tej strony też będę mieć 3 i prawdopodobnie zrobię jeszcze jeden wykończeniowy, żeby po prostu, no, że troszeczkę więcej było, żeby ten guzik też nie wystawał w ten sposób. Czyli co? Słuchajcie, robimy tak samo, robimy do końca dokładnie. Ja jeszcze Wam powiem tak, że w trakcie robienia tego ściągacza zauważyłam, że ja zrobiłam sobie te oczka może troszeczkę za ścisłe tutaj, tak jak widzicie. Sweterek trochę zaczął mi się tutaj zwijać, ale tak szczerze powiedziawszy, to mi się to podoba i nie będę zwiększała oczek. Natomiast jeżeli chcecie, żeby sweterek nie zwężał się tutaj, musicie po prostu więcej tych oczek tutaj pododawać, bądź też zrobić większym szydełkiem, ale ja podejrzewam, że mi się to jeszcze ustabilizuje po wypraniu swetra, bo zazwyczaj sweterki właśnie po wypraniu jeszcze po prostu nabierają swojego ostatecznego kształtu. Mi się nawet podoba to tutaj takie sfalowanie przy wzorze, bo dzisiaj tak naprawdę moda jest przeróżna i można mieć różne kombinacje, może to u mnie widać, może nie. No, pojawiają się takie sfalowania. Czyli tak, efekt uboczny bardzo mi się podoba, więc u mnie to zostaje. Natomiast jeżeli wolicie mieć na równo, na płasko, po prostu tych oczek trzeba troszeczkę więcej pododawać. Może nawet pomiędzy 2, nie jedno, albo co któryś tam rząd. Ja tak zostawiam. Czyli co? Słuchajcie, ja sobie przerabiam sobie trochę dalej i pokazuję Wam efekt końcowy, jak jeszcze te guziczki będziemy wszywać i jak wyglądają. No to do roboty, ostatnia prosta. I ja już skończyłam cały ściągacz. Ja ściągacz kończę przerabiać z tej strony, czyli jest to strona, jak założycie sobie sweterek na siebie, to będzie ta prawa, w której są dziurki od tej strony. Dzięki temu mam tutaj równe właśnie takie rzędy, czyli u mnie to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6 takich rzędów pomiędzy trzecim a czwartym wyszły dziurki. I teraz słuchajcie, oczywiście ostatni etap to jest przymocowanie guzików. Guziczki można sobie po prostu, nawet trzeba przymocować tam, gdzie są dziurki. Można nałożyć na siebie właśnie tą część i popatrzeć, gdzie jest środek i w tym momencie położyć guziczek i wszywać. Oczywiście guziczek również wszywamy między trzecim a czwartym rzędem na środku, tak żeby to się ładnie układało. Ja jeszcze tutaj jestem w trakcie wszywania, ale już nie mogłam się doczekać, żeby Wam to pokazać. Oczywiście efekt końcowy zobaczycie już na zdjęciach na początku. Ja mam nadzieję, że podoba Wam się mój sweterek i że zostawicie komentarz i oczywiście bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Także dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia.